Cześć! 1800 lumenów z latarki, która jak widzicie praktycznie mieści się w dłoni, lub też nieco mniej światła, ale za to światła lepszej jakości, światła, które znacznie naturalniej pokazuje kolory. Dzisiaj sprawdzimy sobie obie te latarki, zobaczymy różnice, jakie są pomiędzy nimi. Oczywiście pokażę Wam jakość światła w rzeczywistych warunkach oraz odpowiemy sobie na pytanie, dla kogo który model będzie lepszym wyborem. Na pierwszy rzut oka obie latarki są do siebie bardzo podobne. Mamy tutaj kompaktowe konstrukcje. Każda z tych latarek wykonana jest z aluminium lotniczego ze specjalną powłoką tutaj odporną na zarysowania, na jakiekolwiek uszkodzenia. Podobnie też wygląda kwestia, jeżeli chodzi o zawartość poszczególnych zestawów, ponieważ w obu zestawach znajdziemy przewody do ładowania baterii, akumulatorków w tych latarkach. Są to klasyczne przewody USB-C. W obu zestawach znajdziemy też smycze do tych latarek, tak żeby można było sobie na przykład zawiesić taką latarkę na szyi. No i w obu zestawach oczywiście też bardzo proste instrukcje obsługi, ale oczywiście instrukcje w języku polskim. Skoro poznaliśmy już podobieństwa, to teraz przejdźmy do różnic. Jeżeli chodzi o tą podstawową różnicę, to oczywiście strumień światła. W tej mniejszej latarce, czyli modelu WK03, mamy aż 1800 lumenów. 1800 lumenów właśnie dzięki diodzie SST40, która została tutaj zastosowana w tej latarce. Jest to bardzo popularna dioda, często właśnie spotykana w tego typu urządzeniach. Ma ona barwę światła między 6000 a 6500 kelwinów, dzięki czemu oferuje nam tutaj zimne, białe światło. Zresztą możecie to teraz zobaczyć, za chwileczkę zobaczycie to też w testach praktycznych. Latarka, oprócz mocnej konstrukcji z aluminium lotniczego, o którym wspomniałem, ma też hartowane szkło tutaj na froncie, dzięki czemu jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Mamy tutaj specjalny taki uchwyt, możemy ją tutaj gdzieś sobie zawiesić do plecaka, do torby, do ubrania, więc jest też łatwa w przenoszeniu. Jej wymiary to 101,5 na 24,7 mm. Jak widzicie, bez problemu zmieścicie ją w dłoni, więc będziecie mogli ją wszędzie bez problemu ze sobą zabrać. Latarka oferuje 5 trybów świecenia. Tutaj mamy ten główny włącznik i mamy tutaj ten najsłabszy tryb 3 lumeny, później mamy 100 lumenów, 350, 800 lumenów i mamy ten tryb turbo 1800 lumenów, bardzo mocne światło. Jest też dostępne światło stroboskopowe w tej latarce. Latarka zasilana jest z akumulatorka. Jest to klasyczny akumulatorek 18650 o pojemności 3000 mAh. Zastosowanie tego typu akumulatorka to jest na pewno plus, ponieważ po pierwsze możemy go ładować tutaj bezpośrednio w latarce. Możemy też taki akumulatorek sobie dokupić zapasowy i w razie awaryjnej sytuacji, na przykład gdzieś w terenie, możemy bardzo szybko go wymienić i nadal korzystać z latarki. Ładowanie oczywiście ze złącza USB-C, które znajduje się w tym miejscu pod oczywiście specjalną osłoną, która zapobiega dostawaniu się wilgoci do wnętrza latarki. I teraz możecie zobaczyć w realnych warunkach, jak wygląda kwestia świecenia latarki WK03 w różnych trybach. Teraz macie ten tryb maksymalny, a za chwileczkę zobaczycie jeszcze tryb turbo właśnie w tym momencie i zobaczcie, jak dużo światła z tak małej latarki jesteśmy w stanie uzyskać. Druga z latarek, pomimo że jest nieco większa od poprzedniej, to jednak oferuje mniejszą moc światła, 1200 lumenów, natomiast jej atutem jest dioda Nichia. Jest to dioda, która oferuje znacznie lepsze światło o temperaturze barwowej 5000 kelwinów, dzięki czemu przedmioty oświetlane tą latarką będą miały znacznie bardziej naturalne kolory.
Jest to szczególnie przydatne, jeżeli używacie ją gdzieś do jakiegoś majsterkowania, napraw w samochodzie i tak dalej, ponieważ na przykład kolory przewodów elektrycznych będą znacznie łatwiej rozpoznawalne w tym świetle. Jest to znacznie przyjemniejszy strumień światła, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że nieco słabszy niż w przypadku modelu WK03. Konstrukcyjnie bardzo podobna latarka. Oczywiście latarka również z aluminium lotniczego, również wzmacniane szkło hartowane na froncie. Latarka odporna na uszkodzenia, na upadki. Klasa IPX8. Mamy tutaj też podobny uchwyt, który pozwala nam zaczepić tą latarkę na pasku, na plecaku, na jakiejś torbie, co oczywiście ułatwia jej przenoszenie. Natomiast też dużym atutem jest zastosowany tutaj bardzo mocny magnes w tej tylnej części latarki, dzięki czemu taką latarkę możemy przypiąć do każdej metalowej powierzchni i dzięki temu mamy wolne ręce i możemy swobodnie pracować, korzystając właśnie z światła, z oświetlenia tej latarki. Latarka, podobnie jak model WK03, zasilana jest z wymiennego akumulatorka i jest to identyczny akumulatorek 18650 o identycznej pojemności 3000 mAh. Tak więc również w tym przypadku możemy sobie dokupić zapasowe akumulatorki i wymieniać je w razie potrzeby, lub po prostu ładować sobie ten akumulatorek, który otrzymujemy w zestawie, poprzez złącze USB-C, które podobnie jak w poprzedniej latarce jest tutaj zabezpieczone specjalną tutaj gumową osłoną. Również 5 poziomów natężenia światła, od najsłabszego 1 lumen poprzez 50 lumenów, 250, 600 lumenów, aż do 1200 lumenów maksymalnie. To jest ta najwyższa moc świecenia. Oczywiście również latarka posiada tryb stroboskopowy i posiada też tryb tutaj SOS, tak więc też możecie z tych funkcji tutaj sobie korzystać. W przypadku latarki FC11C warto jeszcze wspomnieć, że ma ona tutaj specjalny sterownik, którego zadaniem jest bardziej efektywne i stabilne sterowanie zasilaniem diody. I oprócz tej stopniowej zmiany podświetlenia, którą Wam pokazywałem, ma też możliwość płynnej regulacji światła, czyli musimy przejść do trybu drugiego, przytrzymując przez 3 sekundy przycisk tutaj Power. I ta regulacja jest tutaj płynna, możemy tutaj płynnie schodzić w dół i w górę, dzięki czemu możemy dopasować tą intensywność świecenia do naszych potrzeb, naszych preferencji. I jeszcze ostatnia rzecz, czyli elektroniczna blokada latarki przed przypadkowym uruchomieniem na przykład w plecaku, czyli 4 razy przyciskamy przycisk Power i w tym momencie zobaczcie, latarka nam się nie uruchamia, mamy tylko takie pulsacyjne światło. Dopiero po jej odblokowaniu, czyli znowu 4-krotne przyciśnięcie, mamy możliwość znowu sterowania światłem i korzystania z latarki. I teraz możecie zobaczyć, jak ta latarka radzi sobie w praktyce przy różnym stopniu intensywności światła. Jak widzicie, to światło może jest słabsze niż w latarce WK03, ale nadal świetnie oświetla przestrzeń, szczególnie tutaj w tym trybie turbo, a do tego mamy znacznie przyjemniejsze, ciepłe światło. I na koniec odpowiedzmy sobie na pytanie postawione na początku tej recenzji, czyli która latarka będzie dla kogo lepszym rozwiązaniem. Jeżeli zależy Wam na bardzo dużej ilości światła, szukacie małej, poręcznej latarki, którą wszędzie jesteście w stanie schować, to tutaj oczywiście model WK03 będzie idealnym rozwiązaniem. Natomiast dla osób, którym bardziej zależy na poprawnym odzorowaniu kolorów, na przykład jeżeli pracujecie gdzieś w warsztacie, macie różne kolory przewodów, które musicie gdzieś odnaleźć, dopasować, to tutaj oczywiście przewaga modelu FC11C jest zdecydowana i do tego typu zastosowań ta latarka zdecydowanie bardziej się będzie nadawała. Dodatkowym atutem jest też ten wbudowany magnes, który pozwala nam przyczepić latarkę do każdej metalowej powierzchni, dzięki czemu mamy większy komfort z jej użytkowania. Jestem ciekaw Waszych opinii, która z latarek Wam się bardziej spodobała, z której chcielibyście Wy korzystać.
Piszcie oczywiście w komentarzach. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału oraz o łapki w górę. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które oczywiście znajdziecie na kanale Smart Test. Cześć!